Witam. 19 wrzesień 2024 rok. No i co powinniśmy zrobić? Omówić dokładnie coś ciekawszego. To znaczy wspaniały trygon. Trygon pomiędzy Słońcem, Uranem a Plutonem. To jeden z najciekawszych trygonów, który w tej chwili ukazał się w pełni i on zapoczątkował. Zresztą ja o tym mówiłem, ale pytanie podstawowe, czy ta pełnia ma wpływ na kosmogram Polski? Czy my, jako Polacy, czujemy tą historię? Ja bardzo często powtarzam, że przyroda da sobie radę. No i właśnie przyroda sobie dała radę w takim momencie niezbyt interesującym, powiedzmy, że niezbyt ciekawym, bardzo charakterystycznym dla tej sytuacji, jaka jest. To jest ta powódź, którą po prostu sobie nasi władcy, tak powiedzmy, zbagatelizowali, czy też inna jeszcze forma, która jest nie do przyjęcia w rzeczywistości. Raz, że mało inteligentna, ponieważ pomysły jakie były, a znam dokładnie Kłodzko, znam dokładnie tamte rejony i pamiętam tamtą powódź. Chociaż nie brałem, tak jak i teraz nie biorę udziału, ale to nie tylko ta powódź, to jeszcze inne rzeczy, które ignoranstwo sięga bardzo daleko. Ale jednocześnie ten trygon też pomógł w niektórych sytuacjach, przede wszystkim w intuicji społecznej i w działaniach, ponieważ Uran znajduje się w byku, więc społeczeństwo pomogło materialnie pod każdym względem, ale następuje pewien rodzaj szacunku do chwili bardzo ważnej. Sam kosmogram właśnie w ten sposób wygląda. Polska jest w środku, na zewnątrz mamy właśnie ten tranzyt. Polska ma na ascendencie przecież wspaniałego lwa. I trzeba przyznać, że polskie Słońce jest w trygonie do Wenus, tej chwili, tej właśnie pełni. Tylko trzeba, najważniejszą rzeczą jest to, czy pełnia ma jakiś wpływ w ogóle. Czy to jest tylko magia, czy tylko działanie, bo nów na pewno. Nów ma ogromne znaczenie ze względu na prostą rzecz, że nów, ten, który będzie, rozpoczyna nowy rok. I ten nów, który w tej chwili jest jednym, będzie z najważniejszych nowiu w całym roku, ponieważ nowy rok, ale nie tylko. Zmienia w pewnym sensie kalendarz, ale o tym będziemy też mówić. Ale pomiędzy nowiem a tą pełnią jest księżyc. Specyficzny księżyc, o którym też będziemy mówić. Bo jest bardzo ważny ten księżyc. Ten księżyc ma wiele znaczeń w historii ludzkości. Czy ta pełnia jest ważna dla nas, jako dla nas? W pewnym sensie tak, dlatego że Uran ma pewne wpływy na chociażby Wenus. Koniunkcja Wenus z Uranem daje pewne historie związane przede wszystkim z uczuciami, dlatego też wpędzono tutaj te uczucia w grę. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest świadomość. Świadomość przede wszystkim społeczna. I intuicja, ta, która należy właśnie do społeczności. Mało tego, trzeba brać pod uwagę, że nasz
tutaj mówimy, są zwierzchnicy nasi, to 2 byki. I te 2 byki tutaj znajdują się na tej arenie. I teraz, który zwycięży, który będzie ważniejszy? Prawdopodobnie będzie to korrida i korrida dosyć wesoła, ale o tym będziemy rozmawiać z czasem i po czasie, ponieważ nawet nie wiemy dokładnie, jak to się rozgrywa, ale jedna rzecz, że w tym momencie Pluton, który jest bardzo charakterystyczny dla pewnych zasad, tutaj troszeczkę ktoś gada sobie, jakaś wycieczka prowadza ktoś i troszeczkę mnie to rozprasza w jakimś myśleniu, no ale wybaczcie, czasami i tak trzeba pracować i nie dać się ponieść jakiejś takiej nieumiejętności myślenia. Jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna. Neptun tranzytujący przechodzi przez naszego Saturna. Może mieć to ogromne wpływy. I wpływy teraz na co? Saturn jest czasem. Saturn jest tymi trudnościami i to trudnościami społecznymi naszymi. Mało tego, Saturn daje nam w pewnym momencie nasze hamulce. I teraz jeżeli wejdzie tam Neptun, my możemy nie wytrzymać tych hamulców. To też bardzo mądrze, co powstały obywatelskie grupy, które pilnują społeczeństwo. No tak, pan mówi, że park został otworzony. Ten park nigdy nie został otworzony, on zawsze jest. Ten pan mówi o tej wystawie, która tutaj była, jak ten park powstał. Tak, to prawda, że tutaj jak powstał ten park Żyruldiska, tu była wystawa kwiatów i tu była stała wystawa. Zresztą to był bardzo interesujący teren dla łodzian, ale wolałbym, żeby już skończył i sobie poszedł. To wszyscy wiedzą, że to jest dom ogrodnika. No tak. To jest dobre, że łodzianie czy osoby, które przyjeżdżają do Łodzi, poznają tą Łódź, bo szczerze mówiąc, to nie była moja dzielnica, ja tutaj się nie wychowywałem, mimo to, że przychodziłem jako dziecko. Przychodziłem zupełnie gdzie indziej, troszeczkę dalej tam. I mam inne wspomnienia związane z tym miejscem i zupełnie nie takie jak wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jako dziecko inaczej to odbierałem. I czy ten park jest dla mnie ładny? Trudno powiedzieć, czy ładny. No dosyć ładnie to prowadzi, bo prowadzi to z fotografiami, które były. Tylko mam nadzieję, że odejdzie wreszcie i przestanie gadać, bo nie mam zamiaru. Nie wiem, czy jego słychać w ogóle. Jeżeli nie, no to będzie ładny cyrk. No ale wróćmy do tematu. Neptun jest prawie w koniunkcji z Księżycem, co wiecie, że wpływa na ludzi. I teraz tak, czy my podejmujemy działania prewencyjne jako społeczeństwo, czy działania z kolei utopijne? Bo tutaj trzeba brać pod uwagę, że Neptun jest w ostatnim momencie ryby, czy w ostatniej fazie i to jest wodnika, ale wodnik jest intuicją i intuicyjnie, jeżeli przyjrzymy się to, co się dzieje w Europie i to, co w tej chwili rozmawiamy w tym momencie na temat to, co zrobiła Holandia w tej chwili, to, co robią inne kraje, zamykają swoje granice i bardzo mądrze, bo to stanowi o pewnej zasadzie, że kraje mają autonomię, a my poddajemy się jakiemuś działaniowi, które jest, no można by było powiedzieć, takie lekko antypolskie.
to jest bardzo bolesne, dlatego że z jednej strony jesteśmy krajem wyjątkowo bohaterskim, bo trzeba przyznać, że byliśmy na wszystkich frontach w walce z faszyzmem, niemieckim faszyzmem, z hitlerowcami, ze Szwabami, krótko mówiąc, i nadal musimy to, coś mnie tutaj je, a nie płaci. Nadal musimy tego pilnować i nadal musimy się przed tym zabezpieczać. To jest najciekawsze, że w tej chwili po II wojnie światowej wstąpiliśmy do układu bez naszej woli, do układu tak zwanego sowieckiego, a inaczej demoludu, bo młodzież może nie wiedzieć, co to jest sowietczyzna, ale demolud to chyba się uczyli. Do tej pory padają czasami te zdania i z tego demoludu żeśmy zrobili tak zwany krok wolnościowy, czyli solidarnościowy, a w tej chwili weszliśmy w następną historię, która jest wyjątkowo związana z tamtymi czasami, tylko nieumiejętnie, zupełnie z czym innym, jak z włoskim butem. I but ten może nareszcie zorganizować, do czego służy. Czasami służy do wykopania. I co najciekawsze, że w tej chwili jesteśmy właśnie na pograniczu tego takiego rozstroju lekkożołądkowego, a najciekawsza rzecz, że mamy obstrukcję świadomości i destrukcję motywacji. Najciekawsze jest to, że motywacja, ogólnie rzecz biorąc, społeczna jest potraktowana na zasadzie takiej, a co mi nie wolno? No nie to, że nie wolno, tylko musisz zastanowić się, jakie będą konsekwencje przyszłościowe. Nie patrz na to, co tutaj dookoła się dzieje, tylko patrz, co tu będzie za 10 czy 50 lat. Nie żyj teraźniejszością, tylko żyj przyszłością. Bo jeżeli będziesz żył teraźniejszością, to właściwie co ja tutaj robię? Opowiadam o rzeczach, no nareszcie odeszli, opowiadam o rzeczach, które są nie to, że niesamowite, nie mają prawa bytu, nie mają prawa funkcjonowania, nie mają prawa realizacji. Tej realizacji, o której tutaj mówię. A jest to spowodowane tranzytującym Jowiszem. Dlaczego? Dlatego, że Jowisz daje nam swobodę myślenia. Tylko czy ta swoboda myślenia jest na tyle abstrakcyjna czy destrukcyjna? Bo jak do tej pory my stosujemy metodę destrukcji. Nic, a co mnie to obchodzi, co ja tu będę robił, albo a co, mogę rzucić tutaj papier, niech sobie leży, ktoś przyjdzie, posprząta. Tak, jeżeli jest taka osoba upoważniona do tego i ma z tego jakieś apanarze, czyli jej dajemy pracę. Ale w tej chwili my traktujemy pracę jako właściwie zło konieczne ze względu na to, że w tej chwili mnie się należy, co jest skutkiem właśnie przejścia takiego sekstylowego z okresu tego sowieckiego, czyli do tego z demoludu do czasów dzisiejszych. Dlaczego? Bo zaistniał ten okres solidarnościowy, który doprowadził do tego, że roszczenia z tamtych czasów przeszły na roszczenia teraźniejsze, a te solidarnościowe były tylko katalizatorem możliwości. I to jest najbardziej interesujące, że w tym wszystkim właściwie Uran z tym Plutonem i z tym Słońcem bierze w tym udział. To jest najciekawsze, że tutaj ta walka
poszła w tym kierunku, gdzie z kolei musi wyobraźnia przeistoczyć się właśnie przez tego Jowisza, który jest zbyt blisko i daje pewną emanację, ponieważ tutaj następuje kwadratura i nie ma jakby świadomości, tylko jest zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek polega na właściwie, a mnie się nie chce. I dobrze, że mnie się nie chce, bo w tym momencie nie ma tego działania. Ale działanie jest oddolne. Oddolne ze względu na to, że Jowisz w tym wypadku łącznie z Saturnem budują pewien statut sformalizowania myślenia. I to sformalizowane myślenie, czyli podniesienie do kolektywizacji, nazwijmy to wolności, co jest świadkiem ta rzeczywistość tych patroli społecznych, które są. To są nieocenione wręcz ruchy właśnie dzięki Jowiszowi i dzięki Uranowi i dzięki właśnie Plutonowi i dzięki między innymi też pobudka pomiędzy Merkurem a Saturnem, który Saturn w gruncie rzeczy jest pomiędzy Saturnem Polski a Jowiszem. I teraz tutaj, jeżeli występuje, a bierzemy to, że jest to wszystko w rybach i tutaj następuje jakby pobudka, dlatego że Saturn będzie dążył do rewizji czasu, który nastąpi w wyniku koniunkcji Saturnów. Jeżeli nastąpi rewizja Saturnów, czyli rewizja tego całego czasu, to ten czas zostanie rozliczony 30 paru lat. A właściwie można by było powiedzieć 30 razy 30, znaczy 30 zwielokrotnione. Czyli może być 60, a nawet 90 lat. Może być nawet jeszcze dalej. Ponieważ Saturn reprezentuje 32, 28 lat, to w zależności od sytuacji, czy była retrogradacja, czy nie była, czy były, bo ktoś zarzuci mnie, ale proszę pana, Saturn to jest 32 lata. No nie zupełnie, to czasami 28 też. A nawet mniej może być. Ponieważ w tej chwili planety zmieniają jakby ruch swój. Jest to spowodowane tym szybszym życiem, no i właśnie Plutonem, który będzie wkraczał z kolei znowuż, a przecież nasz drogi Pluton jest w retrogradacji, tak jak jest w retrogradacji Uran, tak jak jest Saturn. No i co tu ukrywać? Planety, które retrogradują, robią rewizję przeszłości. Dlatego też ta sytuacja, która teraz jest, ta przyroda pokazała to samo. Tak byśmy wrócili do tamtego okresu i nieumiejętności gospodarowania przez ten czas. I w gruncie rzeczy, czy mamy nauczkę? Tak, niektórzy, którzy stawiali opór, byli traktowani jako zło, a ci, którzy klakierowali, dzisiaj nie mogą zrozumieć, że są ofiarami głupoty. A klakierzy w tej chwili jeszcze nie pojęli. Jeszcze to jest dalekie od rzeczywistości. Spowodowane jest to właśnie tym Merkurem, który jest naprzeciwko Saturna. W tranzycie oczywiście. Bo ten Merkury, on nadal jeszcze ma prawo rządzenia, ma prawo refleksji, a to, a tamto, a owo. Nie zastanawia się nad jedną rzeczą, która jest najbardziej istotna, że plecie
bardzo niedokładne wiadomości. Mało tego, te wiadomości są niepoparte żadną wiedzą. To jest wiedza po prostu, no, to co się mówi teraz o tej wiedzy Zielonego Ładu. To wszystko, co tu jest, nie oddycha tlenem, a oddycha dwutlenkiem węgla. I o dziwo, największą karierę robi tak zwany Eden. Ten mityczny Eden, ten biblijny Eden. A przecież wiemy, że wtedy były zupełnie inne warunki egzystencji. I była dużo wyższa temperatura niż teraz. A uważamy, i jeszcze w dodatku istnieją postacie, które cały czas nie mogą pojąć jednej rzeczy, że geologicznie tutaj nie zawsze istniał taki system, jaki jest teraz. Jeżeli geologicznie spojrzymy na to, nic się nie dzieje. A jeżeli teraz wprowadzamy fizykę i wprowadzamy różne sposoby działania, no wtedy występują tak zwane kataklizmy. I te kataklizmy mamy gdzieś tam na tym dalszym wschodzie. I mamy te kataklizmy także tutaj, które są, na przykład chociażby w Bucie było kiedyś, tak? Czy tutaj, gdzie są Włochy, kiedyś Rzym zalało też w historii, ale także potrafi wylać te rzeki, które są od Paryża do Odry. Chociaż Wisła też czasami potrafi pokazać ogromne spustoszenia, ale ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy pokazała Warta niesamowite działanie. I widziałem tą rzekę dużo większą niż Wisła. I potrafiła zalać. I dzisiaj na tych meandrach nie buduje się domów, a tutaj na Odrą uważało się, że można i nie wolno nie tolerować działań, które są związane z inżynierią środowiskową, czyli tak zwaną walką z przyrodą. Ale walka z przyrodą polega na mądrości, a nie na głupocie. Mądrość to jest ilość wiadomości zapisana na tym terenie w czasie, właśnie w czasie Saturna. I jeżeli ktoś bagatelizuje sobie tego Saturna przez opozycję Merkurego, są takie skutki, a nie inne. Ktoś powie, no przepraszam bardzo, ale Merkur jest planetą szybką. Tak, zgadza się, ale wreszcie dochodzi do konfrontacji wiadomości i do konfrontacji myśli, które trzeba wypowiedzieć, aby nie zrobić przy następnym układzie, kiedy Merkury wkroczy na Saturna i zrobią koniunkcję w stosunku do tej polskiego kosmogramu i wtedy rozliczą z tego czasu. Mało tego, że będzie rozliczenie z tego czasu, to jeszcze będzie rozliczenie na przykład chociażby z nowiu, czy zaćmienia Słońca, czy Księżyca, czy chociażby to, co nas czeka lada moment, właśnie to zjawisko, które ma ogromne historyczne znaczenie i to znaczenie będzie reprezentowane przez całą historię.
ponieważ ono jest już wkracza w historię narodu. A jeżeli wchodzi w naród, to ten naród musi się zastanowić, co dalej z sobą robić. I dlatego też jest te wahania bardzo mocno zaznaczone kulturowe, które się niszczy po to, żeby nie zwracać uwagi na sens chociażby samodegradacji, czy po prostu nieumiejętności spojrzenia w rzeczywistość. I zostawiam Państwa z tym świadomym rozwojem myśli dalszej, bo sama się ona buduje. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz, co robi przyroda, co robi myśl ludzka i jak są w konflikcie. Dlaczego są w konflikcie? Dlaczego nie wspomaga myśl przyrodę, tylko utrudnia? Dlaczego tak jest? I te osoby, które ćwiczą astrologię, niech przemyślą dlaczego. Dlatego, że to się wszystko teraz będzie wyjaśniać i objawiać w czystej głupocie. A czysta głupota dominuje. Dominuje to i to bardzo i o dziwo we władzach. Do zobaczenia i oczywiście, co ja mogę powiedzieć więcej. Trzymajcie się z Bogiem.